Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo. Sprawdzimy sobie, jak będzie wyglądała pogoda w nocy z poniedziałku na wtorek i na wtorek. Dziś nie było prognozy burzowej z racji tego, że te burze, jeżeli wystąpią gdziekolwiek, to będą słabe, marginalne. Nad ranem co prawda występowały burze na północnym wschodzie Polski, ale bardzo szybko opuściły nasze granice. Jak widzicie, ja jestem na razie bez brody, muszę dać skórze sobie odpocząć, czy tak, czy tak. Zatem przechodzimy sobie, ale zobaczmy najpierw, co się dzieje. Co się dzieje w Argentynie, w zachodniej Argentynie mamy piękne opady śniegu. Tam zima w pełni, ale powoli będzie się kończyła, natomiast u nas wielkimi krokami zbliża się jesień. Co prawda mamy jeszcze sierpień, potem wrzesień, ale wiecie jak to jest, szybko ten czas leci, więc niedługo lato się skończy, zacznie się jesień. Ja jeszcze tutaj taką szybką informację, bo tam ktoś mi zarzucił w komentarzu, że jak mówię, to słychać cmokanie moje, tam takie wiecie, słuchajcie, filtr na razie mam górnoprzepustowy bądź dolnoprzepustowy wyłączony. Szukam jakiegoś dobrego rozwiązania na OBS-a. Jak znajdę, to na pewno ten dźwięk się poprawi. Zerkamy sobie jeszcze tutaj, co mamy na naszej grupie. Widzę Górki Zachodnie, Gdańsk, 30 lipca. Pan Mariusz Hajdarowicz. Piękne zdjęcie komórek konwekcyjnych, które tam się przemieszczały. Nad morzem wygląda to naprawdę pięknie. Można zaobserwować również leje kondensacyjne, więc zdecydowanie warto obserwować. Warto obserwować też nasz kanał. Dzięki Wam wszystkim za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, puśćcie ten link do filmu dalej. Niech inni na Facebooku bądź inni znajomi wiedzą, że jest taki kanał, bo próbujemy przepchać się na polskim YouTubie, rozepchać się rękoma. Nie jest łatwo, bo w sumie nikt chyba wcześniej pogodowo tak się nie zajmował, więc na pewno każda pomoc jest na wagę złota. Dzięki Wam wszystkim również za miłe słowa i za wsparcie autora monitora Bush. Dzięki Wam on wie, że aplikacja, którą robi, naprawdę ma sens i wierzy w to, że ma sens. Ma już ponad 1 milion pobrań. Dzięki raz jeszcze. Warto mieć taką aplikację nie tylko podczas burz, ale też również podczas opadów deszczu, opadów śniegu, bo takie informacje też w tej aplikacji są. Ja przechodzę do sieci obserwatorów burz, do mapy dynamicznej. W tym momencie widzimy drobne opady deszczu w Polsce zachodniej i w Polsce północnej, ale ogólnie pogoda taka raczej bezdeszczowa. Nic wielkiego się nie dzieje. Burze opuściły już wschodnie granice. Od zachodu zbliża się do nas strefa opadów deszczu. Jak widzimy, wyładowania pojawiały się na krańcach wschodnich, ale już opuściły nasz kraj i zdecydowanie więcej burz jest na Łotwie, Litwie, Białorusi, zachodniej Ukrainie, również nad Morzem Bałtyckim. I jak widzimy, nadal od zachodu mamy wędrówkę kolejnych frontów atmosferycznych, stref zachmurzeń z nimi związanych, opadów deszczu i również konwekcji, aczkolwiek ta konwekcja raczej przesunęła się poza nasze wschodnie granice Polski. Tak jak wspominałem, w tym momencie, czyli w godzinach popołudniowych, w poniedziałek, zachmurzenie w Polsce zachodniej, również w Polsce północno-wschodniej, ale tam mamy zachmurzenie piętra wysokiego i trochę piętra średniego, więc jak dobrze spojrzycie w niebo, to będzie widać efekt halo, więc warto robić zdjęcia. Na południowym wschodzie również zachmurzenie, ale tamtego zachmurzenia trochę mniej. I przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny ciepły, związany z niżem Wenceslaus. I dalej za nim przemieszcza się front atmosferyczny chłodny, który jutro powoli będzie zbliżał się do naszych zachodnich granic, przynosząc znów więcej opadów deszczu, lokalnie również burze. W tym momencie niskie ciśnienie w Polsce, najniższe w Polsce północno-zachodniej 1006 hektopaskali, najwyższe w Polsce południowej 1012 hektopaskali. W kolejnych godzinach to ciśnienie będzie powolutku, ale jednak spadać. W nocy i nad ranem dosyć gwałtownie spadnie w Polsce północno-zachodniej. Tam w Szczecinie 995-996 hektopaskali, w Polsce południowo-wschodniej 1005 hektopaskali, więc jeżeli kogoś będzie bolała głowa, to zapewne z tego powodu. IMGW na wtorek wydaje ostrzeżenia przed silnymi opadami deszczu z burzami, gdzie przede wszystkim będziemy mieli silne opady deszczu, a w mniejszych proporcjach burze. Przede wszystkim zagrożone są województwa południowo-wschodnie, województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, południe województwa mazowieckiego, województwo śląskie i województwo
małopolskie. Dlaczego te ostrzeżenia? Skąd te ostrzeżenia? Zobaczcie, mamy godziny popołudniowe i widzimy tą strefę burz już poza naszymi granicami w kraju. Od zachodu powoli będzie zbliżała się kolejna strefa opadowa z deszczem i te deszcze dosyć szybko w nocy będą wędrowały w kierunku wschodnim, aczkolwiek tak naprawdę nad ranem powinno się rozpadać w Polsce południowo-zachodniej i ta strefa opadowa będzie przemieszczała się w kierunku wschodnim, ale od południa będzie wchodziła strefa, gdzie te opady będą zdecydowanie bardziej intensywne i ta strefa będzie bardzo mocno rozciągać się we wtorkowe popołudnie i wieczór nad Polską południowo-wschodnią. Tam tych opadów będzie właśnie najwięcej. No i w nocy z wtorku na środę i w środę nad ranem ta strefa powinna już opuścić nasz kraj. Zobaczmy sobie jeszcze, jak to wygląda na modelu Swiss HD 4x4. Mamy godziny wieczorne w poniedziałek, opady deszczu w Polsce północno-zachodniej, następnie w Polsce też centralnej, tam największe zachmurzenie, najładniejsza pogoda w Polsce południowo-wschodniej, a główna strefa opadów będzie wchodzić już we wtorkowy poranek, koło godziny 1-2 nad ranem, Polska zachodnia i ta strefa opadów wieloskalowych będzie przemieszczać się w kierunku wschodnim z odchyleniem na północ. Około godziny 10, 11, 12. Około godziny 11, 12 we wtorek rozpada się również w Polsce centralnej i północno-wschodniej. Najładniejsza pogoda w Polsce południowo-wschodniej. Tam jeszcze trochę więcej słońca, ale tam również dotrą opady deszczu wieczorem. No i właśnie te wieczorne opady deszczu, tam ten front niejako zwolni, ta strefa opadowa się rozciągnie i będzie wędrowała bardziej z południa na północ. Dlatego w tych województwach południowo-wschodnich lokalne sumy opadowe będą większe niż na pozostałym obszarze i stąd też zostało wydane to ostrzeżenie. Zobaczmy sobie. Tu nam modele pokazują przede wszystkim województwo małopolskie, ale tak jak mówię, część modeli również wskazuje bardziej województwo podkarpackie i województwo lubelskie. Zobaczymy, bo jeszcze trochę czasu zostało, natomiast tamte sumy opadowe mogą być troszkę wyższe. Temperatury w poniedziałkowe popołudnie od 22 do 24 stopni Celsjusza w Polsce południowej, wschodniej i północnej, natomiast w północno-zachodniej od 16 do 18 stopni Celsjusza. W nocy temperatury dosyć szybko spadną, szczególnie w Polsce południowo-wschodniej i nad ranem we wtorek tam od 12 do 14 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 16 do 20 stopni Celsjusza. We wtorek, we wtorek najcieplej będzie w tym wycinku ciepłego powietrza, który będzie znajdował się nad Polską wschodnią, południowo-wschodnią, tam od 22 do 24 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 16 do 20 stopni Celsjusza, więc takie lato niezbyt, tym bardziej, że te temperatury dosyć ciepłe zostaną wyparte poza nasze wschodnie granice. Jeśli chodzi o wiatr, ten będzie w porywach od 20 do 40 km na godzinę, w nocy natomiast już Wam mówię, jeśli chodzi o noc, bez większych zmian od 20 do 40 km na godzinę, zdecydowanie mocniej powieje na Bałtyku od 50 do 70 km na godzinę i we wtorek będziemy mieli taką strefę podczas przemieszczania się tych frontów atmosferycznych z silniejszego wiatru, który będzie przemieszczał się z Polski zachodniej poprzez centralną i wschodnią. Tam może powiać troszkę mocniej od 40 do 50, a lokalnie 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o kolejne dni, bo jeszcze dodam, jeśli chodzi o burze, to te burze są możliwe w Polsce południowo-zachodniej. Są możliwe w Polsce południowo-zachodniej, już Wam pokazuję. I generalnie województwo lubelskie, województwo dolnośląskie, województwo zachodniopomorskie, tam mogą pojawić się jakieś burze wyładowania, również wbudowane w strefę opadów, tak samo jak w Polsce południowo-wschodniej, aczkolwiek energii potencjalnej nie ma zbyt dużo, więc i te burze nie powinny być zbyt silne. Co w kolejnych dniach? A w kolejnych dniach temperatury podobne, 24-25 stopni, pierwszego, drugiego, potem trzeci, czwarty delikatny wzrost dla Polski centralnej do 26 stopni Celsjusza, a
potem znów ochłodzenie do 24-25 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach nie widać zatem jakiegoś ocieplenia. Niestety te temperatury będą dosyć mocno wyrównane. 30 mogą się pojawić dopiero po 10 sierpnia, aczkolwiek to jest bardzo daleki termin i naprawdę dużo może się zmienić. Te lato na pewno nie zapisze się jako bardzo burzowe, bardzo gwałtowne, chociaż ten ostatni front atmosferyczny, który przechodził nad Polską w weekend, był to taki typowy front zachodniej cyrkulacji, w sensie wędrował sobie od zachodu do wschodu, w wielu miejscach pojawiały się deszcze i burze. W sumie to chyba pierwszy taki front podczas czerwca i lipca, chyba że się mylę, to mnie poprawcie, no ale kolejne dni to tutaj pod względem burzowym za bardzo niestety nie widać. Dzięki Wam wszystkim za to, że oglądaliście ten materiał. Jeżeli Wam się podoba ten kanał, zasubskrybujcie. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, cześć.